Witam Państwa serdecznie, z tej strony Robert, z kanału Top Tier, zawsze w drodze. Teraz wchodzę na górę, no i coś pięknego. Rzeźba anioła, chwila do przemyślenia. W tej chwili jestem na najwyższym tarasie. Tam właśnie na dole jest ta stadnina koni, nie? No jeszcze raz to pokazuję, ale myślę, że z każdego tarasu będzie inaczej widać. To mieli panowie pozwolili mi to nagrać. Tu jest Jezus, Matka Boska i chyba Święta Magdalena. Z krzyża zdjęty Jezus. Spytam się, bo z niemieckim tu nie ma problemu. Może na pewno nie powiedzą. Słuchajcie, panowie mi powiedzieli, że to jest Michał Anioł, że to wszystko będzie remontowane, że im przyszedł później, no ale niestety później pewnie nie będę miał czasu. Jestem w następnej kapliczce. To jest Matka Boska z Panem Jezusem. Tu jest wyremontowane zdjęcie Matki Boskiej. A powiedzieli mi, że mogę nagrywać wszystko, także... Tutaj czas zatrzymał się w miejscu. Są schody, ale nie pytałem się, czy tymi schodami można wejść. Nagrałem tylko tutaj. No, może być niebezpieczne. Ale w każdym bądź razie z wejściem pod dalsze jeszcze. Hier ist gefährlich, aber... Nein, verboten, okay, kein Problem. Nur viel machen unter. Witam Państwa w następnym dniu. Właśnie mijam ten kościół, co wczoraj go nagrywałem. Jestem na autostradzie A13, po drodze będę mijał Chór, aż do miasta Mels. W tym mieście są krzyżówki, można zjechać na autostradę A1 do Zuryku. Jadę dalej autostradą A13 do Austrii. Z boku będę mijał Jezioro Bodeńskie, ale nie będę jechał przy samym jeziorze, tylko jakieś 5 km, 10 od Jeziora Bodeńskiego będę. Autostrada A13 jest wzdłuż Renu, także będę miał widoki na Ren. Ren tutaj w tym miejscu jest cały czas zielony. Jesteśmy teraz na przedmieściach miasta Chór. Na prosto co widzicie tą górę, to jest Regica Spitz, ma wysokości 1135. Czyli jak na Alpy, ja wam powiem, to niska góra jest. Jak widzicie, teraz jest wjazd do miasta Chór, Chór Południe. Osadnictwo w tym rejonie prawdopodobnie zaczęło się około 5000 lat temu, przed naszą erą. W 15 roku przed naszą erą ten obszar należący do plemienia Retuch podbili Rzymianie, tworząc prowincję Reatia Prima. Wówczas na terenie obecnego miasta powstała twierdza Curia Retorium. Około roku 450 powstało biskupstwo. Okolica stała się lennem należącym do kościoła katolickiego. Dopiero w połowie XV wieku Chór uniezależnił się i otrzymał status wolnego miasta. Rok przed tym wydarzeniem wybuchł właśnie w Chórze wielki pożar, który zniszczył
większą część budynków. Taką ciekawostką jest, że z tego miasta pochodził Daniel Salis Songlio, austriacko-węgierski generał broni, baron, budowniczy twierdzy Przemyśl. Z lewej strony jest fabryka cementu, ale no niestety ciężarówka przesłoniła mi to wszystko, no i sami widzicie, musiałem część uciąć. Zbliżamy się teraz do Chur Nord, czyli Chur Północny. Miasto ma 28 km², tylko że po prostu ciągnie się wzdłuż. 34 000 mieszkańców, czyli raczej to nie jest duże miasto. No wiecie, leci w kanionie Gryzonia cały czas, nie? Także nie wyjechaliśmy z tego kanionu jeszcze. W tym mieście jest przepiękna katedra Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chur. Główna świątynia diecezji Chur w Szwajcarii. Została ona wybudowana w stylu romańsko-gotyckim. Jest to bazylika filarowa wzniesiona w latach 1171-1282. Wcześniejsze fragmenty tej świątyni pochodzą z VI i z IX wieku. Posiada bogate wyposażenie wnętrza. Zbliżamy się do wioski Zitters. Jest to uliczna wioska położona na płaskim zboczu. Jest otoczona górami, no i uprawami winorośli. Jest tu dużo winorośli, widziałem. No jesteśmy za Churem jakieś 10 km, około 560 metrów nad poziomem morza. Po drodze mijałem nightclub i właśnie przypomniała taka mi się historia z parkingu. Jeden kolega mi opowiadał, że około 13 roku pracowali w Szwajcarii. No i przyszedł ten weekend, wiadomo, mężczyzna się nudzi. No i postanowili do tego nightclubu iść. No i właśnie w Szwajcarii w nightclubach jest tak, że rachunek się płaci dopiero przy wyjściu. No i płaci się za same drinki, a rozmowa z panią w pokoju jest gratis. Wiadomo, każdy jeden mężczyzna weźmie jednego drinka, pójdzie z panią, porozmawia trochę w pokoju i do domu. Ale ten ich kolega po prostu wziął sobie dwie panie, jako dżentelmen kupił 3 drinki. Po tych 3 drinkach jeszcze raz 3 drinki. No i wiadomo, te panie zaczęły go podpuszczać, postaw jeszcze po jednym drinku. Nie wiem, co one mu tam powiedziały, ale chyba prawdy mu nie powiedziały. No i on kupił 30 parę drinków. Wtedy rachunek wyszedł około 2500. Oczywiście spał do rana albo jeszcze dłużej. No bo poprzez te drinki właśnie miał zapłacone, nie? No i przy wyjściu, jak mu przedstawili ten rachunek, powiedział, że nie zapłaci. No ale pomylił się trochę, zaraz wezwali policję. I normalnie poszedłby siedzieć, nie? Ale na całe szczęście przyjechał szef i wyregulował to wszystko. No i przestrzegam wszystkich panów, żeby nie chodzili w takie miejsca, no bo po prostu mogą sobie narobić problemów, nie? Nie wiem jak w Szwajcarii, ale słyszałem, że w Polsce właśnie mogą nawet coś dosypać do tych drinków, nie? Wjechałem teraz na parking, bo chciałem wam pokazać ceny w tym barze, nie? Jakie są, no ale wszystkie miejsca były zajęte, niestety musiałem wyjechać z tego parkingu, bo za mną były samochody.
Jesteśmy w miejscowości Langquark. Nadal jesteśmy w kantonie Gryzonia. Langquark jest ważnym węzłem komunikacyjnym i lokalizacji przemysłowej na południowym brzegu o tej samej nazwie. Papiernia zabezpieczająca Langquark jest producentem papieru do banknotów szwajcarskiego franka i dostawcą do wielu innych banków krajowych. Ważny jest również ośrodek szkolenia rolniczego. Stacja kolejowa w Langquark jest znana na całym świecie. Jest używana przez szwajcarskie koleje federalne SBB o standardowym rozstawie torów. Stąd można się dostać do Prättigau i Davos lub Dolnej Engadiny. Jeśli ktoś będzie chciał się dostać do Prättigau piechotą, musi wybrać ścieżkę ze stacji kolejowej do Prättigau Hohenweg, która biegnie wzdłuż całego łańcuchu Retikon. Po prawej stronie jest pasmo górskie Kalanda. Jego najwyższy szczyt znajduje się na wysokości 2804 metry o nazwie Handelssteiner. Masyw należy do Alp Północnych Wapiennych i stanowi najbardziej wysunięty na wschód kraniec Alp Glanus. Łańcuch Kalanda jest częścią gór Tamina. Jeszcze taka jest jedna związana historia. Na sztokach Kalandy w 1943 roku wybuchł największy pożar w historii Szwajcarii, a doprowadziła do tego niestety szwajcarska armia, która miała jakieś tam ćwiczenia. Spłonęło wtedy dokładnie 477 hektarów lasu, a prace gaśnicze trwały około tygodnia, także to jest długo. Kiedyś też czytałem, że tutaj są złoża ropy naftowej, ale po prostu nie pozwolili na wydobycie tej ropy naftowej chyba Niemcy, bo Stuttgart cały ciągnie wodę z jeziora bodeńskiego, no i przez to właśnie ropę mogło być zatrute jezioro bodeńskie, także ekolodzy wygrali. Jesteśmy teraz w miejscowości Mainenfeld. W tej gminie dokonano dużo prehistorycznych znalezisk. Kiedyś właśnie to była rzymska stacja w Dolinie Renu. Prawa miejskie zostały po raz pierwszy udokumentowane w 1434 roku. Właśnie jesteśmy niedaleko Liechtensteinu. Po prawej stronie jest gospodarstwo, są silosy. Na pewno tutaj bogaty rolnik musi mieszkać. Dzisiaj się będę żegnał z Państwem. W następnym odcinku właśnie pokażę przejazd przez granicę austriacką. Zobaczycie tam właśnie Zielony Ren. No i kawałek Austrii. Życzę wszystkim miłego dnia i miłego tygodnia.